kochani, z tej strony Ania, witam Was serdecznie na kanale Moje Pasje, na którym dzielę się z Wami moją miłością do scrapbookingu i cardmakingu. Dziś mamy niedzielę, 1 czerwca i dzisiaj oficjalnie rozpoczynam współpracę z Asią Szulik. Będę częścią jej design teamu, dream teamu, tak zwanego DT. Jest to grupa osób, które wykonują pracę, inspirują, wykorzystują produkty danego twórcy, dzielą się właśnie swoimi inspiracjami na swoich mediach społecznościowych i ja w tym roku do grudnia będę miała zaszczyt reprezentować Asię Szulik w swojej przestrzeni twórczej. Mam nadzieję, że ze mną będziecie śledzić nowinki z jej sklepu, będziemy robić tutaj warsztaty, które Asia nam proponuje. A dzisiaj, słuchajcie, zaczynam od czegoś naprawdę wspaniałego. Pokazywałam Wam już digi papiery Asi w poprzednim filmie, a dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować najnowszą kolekcję. Specjalnie jest tak odwrócona, żeby jeszcze tutaj spoilera nie robić. I to są papierki cyfrowe, które możemy sobie pobrać, jeżeli jesteśmy wspierającymi kanał Asi, więc zachęcam, naprawdę jest tam bardzo dużo bonusów dla wspierających VIP. To już sami wybieracie sobie opcję, która Wam najbardziej pasuje, ale zachęcam do wspierania, ponieważ jest to twórca, którego naprawdę warto promować i wspierać. Jest to wspaniała kolekcja i teraz już pokazuję ją. A że mamy czerwiec, lato, więc kolekcja nazywa się Ciepłe Wspomnienia. Cała będzie tutaj obfitować właśnie w takie kolorki, takie ciepłe, letnie, bardzo przyjemne dla oka. Takie nawet boho. Kolekcja składa się z 6 papierów bazowych oraz 3 papierów z elementami do wycinania. Ja sobie tutaj pozwoliłam wydrukować już pierwszą stronę na tej okładce tytułowej, żeby nie marnować papieru. Kompozycje, które tutaj się znajdują, to są takie rozkwitnięte, piękne piwonie lub w pączkach, stokrotki. Wszystko jest na takim brzoskwiniowo-beżowo-kawowym tle z taką odrapaną farbą. Tutaj przebłyski gdzieś niebieskości. Jest to naprawdę piękny arkusz. Ja powiem Wam, naprawdę zakochałam się w tej kolekcji, kiedy ją tylko zobaczyłam i myślę, że podzielicie moje zdanie. Następny arkusz to jest też tutaj takie tło akwarelowo-brzoskwiniowe. Wiecie, wszystko zależy od drukarki, od tego, jakie ustawienia sobie zrobicie. Ta kolekcja może być wydrukowana w różnych wariantach, naprawdę kolorystycznych, może być ciemniejsza, może być jaśniejsza i to jest właśnie super w tych digi papierach, że naprawdę z jednej kolekcji możemy uzyskać kilka innych, bo wystarczy zmienić naprawdę ustawienia, kontrasty, jakiś balans bieli i już mamy, wiecie, zupełnie co innego. I to jest naprawdę bardzo fajne. I tutaj mamy kontynuację to właśnie tutaj wzorów, też z tymi piwoniami, z tymi listkami. Bardzo fajna właśnie do tych prac DL lub kwadratowych. Naprawdę taki układ po skosie tych elementów kwiatowych naprawdę daje dużo możliwości wykorzystania całego arkusza, żeby nie było za dużo odpadów. Zobaczcie, że możemy wykorzystać sobie tutaj te panele z wzorem i jeszcze zostanie nam tutaj cały duży kawałek tego jasnego pola, które też może być fajnym tłem do naszej kartki. Kolejnym arkuszem to są te fajne takie pasy. I tutaj klasyka, nie ma tutaj właśnie co dodawać, wydziwiać, więc to może być idealne na podbicie, żeby zrobić jakiś taki kontrast między jaśniejszym tłem. Tutaj nie mam po kolei poukładane, sorki. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. To za chwilkę przejdziemy sobie do tych elementów do wycinania. A teraz następny arkusz to jest łączka. Jak już mogliście zauważyć w poprzednich kolekcjach, Asia bardzo lubi te łączki. Mi się one również podobają, bo też dają dużo możliwości do tego, żeby zrobić fajne tło. Ewentualnie jakby zabrakło nam jakichś elementów, to można sobie tutaj fajnie powycinać te
te grafiki i też to fajnie się sprawdzi. I również jako podbicie do kartki fajnie to wygląda. Nawet powiem Wam, podoba mi się z tym białym rantem. Próbowałam w mojej drukarce ustawić, żeby drukowało bez marginesu i powiem Wam, że raz drukuje, raz nie drukuje. Mimo tego, że ustawiam bez marginesu, że ma być całe wypełnione, to jedna kartka pójdzie bez marginesu, albo jest tutaj cała zadrukowana, a tutaj jeden boczek jest z tym białym rantem. Więc nie wiem, będę musiała jeszcze pokombinować. Nie jestem takim, wiecie, zwierzakiem technologicznym, że potrafię to ogarnąć. Będę musiała się w to zagłębić. Ale wszystko jest do zrobienia, wiecie, żeby nie marnować też czasu na wycinanie tego brzegu. Kolekcja jest o tyle fajna, że wiecie, fajnie wygląda z białym, chociaż jest taki duży kontrast między tymi kremami a tą bielą. Dobrze wyglądać będą prace z tej kolekcji na papierze kraftowym. Gdzieś mam tutaj jakiś kawałeczek taga i zobaczcie. Tylko akurat tutaj mam z tym białym, więc to też się tak gryzie, ale o, dodamy sobie to. Też ładnie nam bardzo tą kolekcję podkreśli, więc no można robić i na białym papierze, i na kraftowym, jak kto woli, kto co lubi. Ja lubię pracować i na białym, i na kraftowym. Przyznam, że już powstały prace z tej kolekcji i robiłam je na papierze białym i też wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Ale ocenicie sami, kiedy te prace pojawią się jako inspiracje. Następny arkusz, no to tutaj mamy takie fajne ornamenty, gdzieś na tym dalszym tle przebijają się właśnie tutaj nam takie akwarelowe mazy. To wygląda strona troszeczkę jak zalana kawą, te chlapania brązowe to mi się właśnie kojarzą z takim chlapnięciem kawą. Tutaj jakieś brązowe gradienty, więc też fajnie to wygląda jako właśnie tło, może do jakiegoś layoutu. Myślę, że ma potencjał. I ostatni arkusz papieru właśnie tego bazowego, to jest ten z tym pięknym murem i z tą odpadającą farbą. Wiecie, może w naturalnym środowisku odrapane, sypiące się ściany nie są zbyt atrakcyjne, ale w naszym skrapowym świecie takie arkusze są na wagę złota, naprawdę robią robotę. Piękny efekt 3D tutaj tej odpadającej farby, tego tynku. Dla mnie bomba. Naprawdę to jest jeden z moich ulubionych arkuszy z tej kolekcji. Tak ją sobie tutaj ładnie wyeksponuję, żebyście jeszcze mogli zobaczyć. I przechodzimy do tych arkuszy z grafikami do wycinania. I mamy liście. I tutaj specjalnie Asia zrobiła taki zabieg, że te grafiki nie są na białym drukowane, tylko jest zrobione takie tło. Widzicie? Jest ten biały rancik od druku, a tutaj mamy taki lekki beżowy. Powiem szczerze, że zdziwiłam się na początku, jak to drukowałam. Myślałam, że to jest może błąd mojej drukarki, ale Asia wytłumaczyła, że właśnie ma tak być, żeby w momencie, kiedy się wytnie te elementy, bo zawsze zostawiamy sobie taki tutaj leciutki margines bieli dookoła, żeby się to nie gryzło z tymi grafikami. Tak jak tutaj widzicie, jest taki duży kontrast z tym białym, a tak jak jest powycinane z tym rancikiem takim beżowym, to już nie jest takie nachalne bardzo i nie odcina się tak mocno na tych pracach. No i mamy tutaj właśnie dużo różnych fajnych liści. Tutaj to mi się kojarzy z pąkami lilii, takimi nierozwiniętymi. Bardzo ładna kolorystyka, też taka ciepła. Fajnie to wszystko współgra. Kolejnym arkuszem jest arkusz z kwiatami. Mamy tutaj takie duże kompozycje z tymi piwoniami i naprawdę uwierzcie mi, że wystarczy taki
jeden element z tego arkusza warstwowo nałożony z liśćmi. Można dodać jakiś kwiatek 3D, ale nie trzeba. I mamy przepiękną kartkę. Zresztą dzisiaj spróbujemy sobie również zrobić po tej prezentacji karteczkę. Pokażę Wam, jak szybko możemy zrobić kartkę, używając właśnie tych elementów do wycinania oraz tej pięknej kolekcji. I ostatni arkusz, to już mamy takie klasyczne elementy, postacie tych pięknych dziewczyn właśnie w takim klimacie boho. Od razu kojarzy mi się to z takim późnym latem, sierpień, takie, wiecie, babie lato, ciepłe wieczory, no tak bardzo przyjemnie. Mamy tutaj jakieś koła z piórami, lampiony, banery z desek, świece, tutaj lampiony, girlandę taką z piórami, no taki klimat indiański, no naprawdę takie boho, bardzo boho. I napisy: letnie wieczory, jesteś wyjątkowa, magicznych urodzin, w dniu imienin, wszystkiego najlepszego i serdeczne życzenia. Więc zobaczcie, że można zrobić i jakąś pamiątkę, i kartkę na imieniny, na urodziny, no czego dusza zapragnie. Bardzo fajna jest ta kolekcja. Słuchajcie, podoba mi się niesamowicie. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Aż naprawdę ciężko się zdecydować, który arkusz wykorzystać najpierw. Ja zawsze miałam z tym problem, żeby się zdecydować na pocięcie papierów, bo każdy mi się podoba i po prostu patrzyłabym na to jak na, wiecie, mały obrazek. Dać tylko w ramkę, no tak jak na przykład ten. No zobaczcie, wystarczy przecież tutaj dać tylko zdjęcie i mamy gotowy layout. Możemy to od razu dać w antyramę. Nic nie trzeba więcej robić, tylko tutaj ewentualnie można te kwiaty bardziej wyeksponować 3D i już mamy gotowy pomysł na jakąś pracę. Czy w podziękowaniu na przykład dla nauczyciela, czy do przedszkola, na zakończenie, powiedzmy tam, grupy. Jest naprawdę bardzo dużo opcji, jeśli chodzi o wykorzystanie tych papierów. A co najważniejsze, to papiery w wersji cyfrowej mamy ich nieskończoną ilość. Bo wiecie, jak się kupuje gotowe pakiety z wydrukowanymi już papierami, no to macie tam 6, 12 i to wszystko. I macie jeden arkusz i jak Wam się skończy, no to niestety trzeba użyć jakiegoś innego, albo mieć kilka kolekcji, żeby mieć kilka arkuszy takich samych. Albo kupować, powiedzmy, arkusze na sztuki, tak, żeby było. A tutaj możemy sobie drukować tyle, ile nam potrzeba. Jeżeli mamy na przykład większą ilość zamówień, albo chcemy zrobić kilka takich samych prac, żeby wyglądały identycznie, to nie musimy drukować całej kolekcji, ani kupować całej kolekcji, tylko możemy sobie wykorzystać właśnie jeden arkusz i drukować go tyle, ile potrzebujemy. Więc papiery cyfrowe opanowały świat. Coraz więcej twórców już przechodzi do właśnie takiej formy sprzedaży. Te papiery nie są dostępne u Asi w sklepiku, tak jak już mówiłam podczas prezentacji poprzednich kolekcji. Są dostępne tylko dla wspierających i wspierających VIP na kanale Asi Szulik, ale może to się zmieni, zobaczymy. Asia cały czas o tym intensywnie myśli, czy nie wprowadzić ich do sprzedaży właśnie w swoim sklepie, ale jeżeli będzie taka opcja, no to na pewno o tym się dowiecie. Także z mojej strony na razie to wszystko, jeśli chodzi o prezentację, a za chwilkę przygotuję sobie tutaj bazę do kartki, przygotuję elementy do wycinania i zaproszę Was na stworzenie takiej szybkiej, prostej karteczki, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w użyciu ta nasza przepiękna kolekcja Ciepłe wspomnienia. Do zobaczenia za chwilę. Kochani, jestem z powrotem. Przygotowałam sobie tutaj wszystkie niezbędne materiały, które będą nam potrzebne do zrobienia karteczki z tej pięknej kolekcji Ciepłe wspomnienia od Asi, którą przed chwilą Wam prezentowałam.
Postawię dzisiaj na taką prostotę. Zrobimy karteczkę w formacie DL, czyli tutaj jest takie niecałe 10 cm na 21 cm. Docięłam sobie do tego papier tutaj na tło z jednej i z drugiej strony. Wykorzystałam tą piękną łączkę. Do tego panel z papieru kraftowego, który nam tutaj został z tego odciętego brzegu. Papier w paseczki oraz tutaj z tego papieru z tym takim tłem z ornamentami wycięłam serwetkę. Mam też kwiatuszki z foamiranu, które zrobiłam już wcześniej do innych prac, ale tutaj też je wykorzystam. Oczywiście nie trzeba, bo można skorzystać z tych gotowych grafik, które już są, ale jak mam to wiecie, to wykorzystam. I tutaj mam powycinane listki, te takie różne świeczki, lampiony, banerki i kwiatuszki oraz napisy. Jeszcze nie wiem dokładnie, z którego napisu będziemy korzystać, czy to na imieniny, czy urodziny, może te letnie wieczory, zobaczymy. Ale najpierw sobie obkleimy bazę. Tutaj jeszcze wzięłam ten mix Gold, który będzie super pasował do tej pracy, oraz ten pen taki żelowy, taki nie jest żelowy, to jest taki jak ten klej na gorąco, jest taka laseczka do łapania cekinów. Oczywiście te produkty można kupić w sklepiku Asi. I oklejamy sobie naszą bazę. Nie wiem, czy tu mnie dobrze widać. Może troszeczkę zmniejszymy ekran. O. Tak będzie dobrze. Tak czy tak? Może tak. Jak widzicie, papiery można wykorzystać na różne właśnie sposoby. Akurat dzisiaj zrobimy tę DL-kę. Cały czas mam problem z takim mówieniem do Was, jak robię pracę, bo ja zazwyczaj pracuję w ciszy. Jakoś zawsze się tak skupiam na tym, co robię i ciężko mi jest coś opowiadać, mówić i jednocześnie robić. Zawsze się boję, że jakąś gafę popełnię albo będę gadać, wiecie, 5 przez 10. Dobra. Środka nie oklejam na razie, okleję to później. Tutaj mam w ramach tej paczki powitalnej od Asi, wiecie, w ramach tego DT dostałam taki fajny gładzik, czy nie wiem, jak to się tam nazywa, właśnie do wyrównywania, przyklejania papieru. Nie zostawia nam żadnych tutaj, wiecie, smug. Taka kość właśnie introligatorska razem z tym filcem to tworzą taką fajne narzędzie. Dobra, nie będziemy tutaj oklejać tego środka, tak jak mówiłam. O, można sobie robić to tą stroną. I przyklejamy ten panel. Zastanawiam się, czy zrobić go na podwyższeniu. Chyba zrobimy sobie na tym, tak, na tych tekturkach. Nie będę przyklejać całego, bo mam tutaj tą grubszą tekturkę 2 mm. Więc zrobimy w ten sposób, że tylko będzie w 3 miejscach. Hyc. Dobra, sobie od razu mogę przykleić to, ale to chyba też dam troszkę do góry. Albo nie, tego już do góry nie będę dawać, bo damy serweteczkę do góry. A więc tutaj tylko przykleimy. Przykleimy ten panel. Pach.
Wiecie, jak się przygotowały wcześniej te wszystkie papiery, podocinałam, to już tak fajnie szybko to będzie szło. Wiecie, nie chciałam też przedłużać, żeby ten film nie był jakiś strasznie długi, bo już jest prezentacja, a to miał być tylko taki dodatek, żebyście zobaczyli, jak fajnie i szybciutko można zrobić pracę z tych papierów. Ciach. I teraz sobie tutaj damy naszą kokardę, wstążkę. Co ja plotę? Słuchajcie, zmęczenie materiału chyba. I tutaj dajemy tą serwetkę. Pach. Na środku może. Czy tu? Nie, dam na środku. Tak mniej więcej. No i teraz zaczyna się, kochani, kombinowanie. Co by tutaj dać? Może damy coś z tych lampionów. Żeby to zrobić w takim klimacie właśnie boho. Tak, zrobimy sobie te lampiony. Tak, tutaj mamy słoik. Ten słoik damy na podwyższenie. Takie nieoczywiste te dekoracje tej karteczki, bo nie jest taka tradycyjna, tylko tam kwiatki, listki, tylko tutaj coś innego będzie się działo. Mój mały się zaczyna kręcić, więc muszę szybko to robić. Może to kółeczko, drewienko. Takie i takie. No, fajnie to będzie wyglądać, więc dajemy sobie to. Kryzys chwilowo zażegnany. Smoczek załatwił sprawę, więc mogę kleić dalej. O, to dam pod spód. A to dam może tu. Może tu. Może tutaj. Damy tutaj boczkiem. Tak. Tutaj mogą trochę podwyższyć, ale nie będzie to tak widoczne. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Może taką jeszcze tutaj. Coś takiego, z jakimś takim piaseczkiem, czy solą do kąpieli. Nie wiem, co to jest, co autor miał na myśli, ale zawsze można czegoś to wykorzystać później. Zegarek nie. Te świece. Combination. Ale to jest właśnie najfajniejsze, że można coś tutaj zawsze wymyślać. A może to. Damy tu. Dobra, damy to tu. Takie chwosty dyndające.
Jeszcze jakieś piórko. Może gdzieś na wierzchu damy to piórko, zobaczymy. Dobra, tu mamy to. Teraz może damy listki. Tych listków naprawdę mamy duży wybór. Ale nie chcę tutaj też przesadzić. Zobaczymy, który dać. Z tej strony. Tu. Jeszcze troszkę na dole. Niepotrzebnie tak wysoko, tak nisko dałam tą tekturkę. Ciężko mi się tutaj teraz, wiecie, wbić z tym klejeniem. No ale zobaczymy, będziemy kombinować. Może tu. Większą damy tam. Więc. Dobra, tu mamy listki. Nie ma co przedobrzyć, bo potem będę chciała tutaj dać kwiatuszka. Dobra, i chyba tak zostawimy na razie. Zawsze można, wiecie, uzupełnić to, jak już przykleimy kwiatka tego takiego dużego. Tutaj mam jeszcze takie kwiaty. Bardzo lubię sisal w takich pracach, więc dam tutaj troszkę tego sisalu pod kwiatek. Wiecie, zawsze coś tam się dzieje. Muszę naprawdę szybko się, słuchajcie, uwijać, bo tutaj pauzuję co chwilę, bo mały już się coraz bardziej budzi. Już nawet smoczek nie pomaga, więc zaraz chyba będzie jedzonko, trzeba szykować. Ale może jeszcze się uda nam dokończyć tą pracę. Dobra, i tutaj na ten sisalek przyklejam kwiatuszka. Jeszcze tak myślę, żeby po tej stronie dać te kwiatuszki z kolekcji. Tak delikatnie. Niech sobie coś tam wystaje. Czytam. Może to jeszcze coś tam dodatkowego takiego, bo te duże już będą bardzo za duże. Myślę, że tak to zostawimy. Nie będziemy dawać już więcej kwiatków, tylko jeszcze dodam tutaj napis Pani nagrywam troszeczkę na raty. No niestety tak jest przy małym dziecku. Dałam tutaj ten napis letnie wieczory. Więcej już tutaj żadnych kwiatuszków zdecydowałam się nie dawać, ale za to zrobimy sobie chlapania i dam jeszcze tutaj te półperełki cyrkonie z tego zestawu Deco Mix Gold. A chlapania zrobię farbą akrylową, taki budyniowy kolor, bo stwierdziłam, że biały będzie za biały. No, przygotowałam sobie tutaj słoiczek z wodą, jakieś szkiełko i weźmiemy sobie te pędzelki Asi. Zaraz zobaczę, którym się lepiej będzie te chlapania robiło i może najpierw sobie właśnie przetestujmy. Wezmę troszkę tej farbki.
Najpierw rozmieszam może szpatułką. O, nabiorę sobie trochę wody. Mieszamy szpatułką. To musi być takie dość rzadkie. Jeszcze troszkę. Musi być rzadkie, ale też wiecie, nie za rzadkie. Tak, akrylowa farba trochę ciężej się tutaj blenduje z tą wodą. No ale damy radę. Jeszcze troszkę. Ciach. Myślę, że konsystencja jest już ok. Albo jeszcze odrobinkę. Też nie chcę, żeby te nasze chlapania były takie za ciężkie, tylko te kropelki, żeby tak się fajnie rozprysły po karteczce. Dobra, wymieszane. Przygotowałam tutaj białą kartkę, żeby ją w razie co podłożyć pod tą naszą karteczkę, którą będziemy chlapać. I najpierw spróbuję zrobić tym pędzelkiem. Więc sobie go tutaj upapram w naszej farbie. I o, gdzieś mi tam poszło, nie tam gdzie trzeba. O, zobaczcie, jakie efektowne chlapania. No trzeba uważać, bo się potrafi to rozprysnąć daleko, ale jest fajne. Dobra, to sobie zostawię. I jeszcze wezmę ten drugi pędzelek i postukamy sobie. Tym też fajnie, tylko widzę, że musi być ta farba rzadsza. Ja to sobie lubię zawsze tak postukać. O, tym też się da, ale zdecydowanie ten wachlarzyk jest fajniejszy do tego typu rzeczy. Dobra, sobie złożę, ale może najpierw przykleimy te nasze półperełki, bo potem nie będziemy tutaj mazać, wiecie, nie będziemy tutaj rozmazywać tych naszych chlapań, jak będziemy przyklejać coś. O, bardzo ładne są te cyrkonie, te półperełki. Już widzę, że mi się podoba ten zestaw i wykorzystam ten chwytak do cekinów. Zaraz zobaczymy, jak to nam się uda. Ojej, tutaj sobie już chlapnęłam niechcący, a to nic, można zetrzeć, nie będzie widać. Ok, i teraz tak, pomyślmy, gdzie tutaj dać te nasze... O, patrzcie, jak pięknie łapie. Miała Asia rację, bo napisała mi tam w komentarzu, jak to zrobić, żeby to dobrze łapało. Jeszcze zaraz zobaczę sobie ten biały. O, najlepiej sobie właśnie to wysypać na płaską powierzchnię. Oj. I też łapie. Docisnąć leciutko wystarczy i ciach, i mamy złapane. A to duże? Ło, nawet to duże daje radę. Trochę ucieka, ale o, pięknie łapie, widzicie? Super. Fajny gadżet. Ale tak jakby chyba bardziej, mam wrażenie, bardziej stabilnie łapie ten taki właśnie przypominający tą laseczkę do tego kleju na gorąco. O, tutaj nawet nie musiałam się wysilać, żeby to złapać, tylko dotknęłam delikatnie i pięknie łapie. Myślę, że zrobimy sobie tutaj z tymi brązowymi gdzieniegdzie, bo mi się bardzo podobają te brązowe. Tylko nie wiem, czy tu, czy może tutaj na brzeszkach. Chyba tutaj na brzegach będzie tak ładnie to wyglądać. No.
Zobaczmy. No i właśnie, słuchajcie, nie wiem, czy zostawiamy to tak, czy jeszcze tutaj dać takie mniejsze, te cyrkonie, bo one też ładnie tutaj wyglądają. O, ale nie wiem, czy to już nie będzie, czekajcie, nie tu, czy to już nie będzie przesada, bo tu są cyrkonie, więc nie wiem, może zrezygnujmy z tych po tej stronie, tylko zrobimy może gdzieś tu, gdzieś tutaj delikatnie, a może w ogóle ich nie dawać. No sama nie wiem, ciężko mi się zdecydować, są piękne, ale sama nie wiem, czy nie będzie za dużo. Zobaczcie, może tylko tu, żeby był taki jakiś akcencik tych cyrkoni właśnie. I zrobimy chlapanie, ale sobie teraz przykleimy te nasze cyrkonie właśnie delikatnie. Chyt. Raz. Super, bo od razu można tu chwycić, nałożyć klej. Ciach. I ciach. O, dobra. I to byśmy mieli załatwione. Teraz podłożę sobie tutaj kartkę. Też pewnie i tak zachlapię tutaj wszystko dookoła. No ale dobra. Bierzemy sobie nasz pędzelek. I tu delikatnie. Kurde, boję się, słuchajcie, żeby sobie nie pochlapać całej pracy tutaj gdzieś. Niekoniecznie tam, gdzie bym chciała to chlapnięcie. O, dobra. Pach, pach, pach. Super, robi takie małe te kropelki. Dobra. Nie wiem, czy teraz za bardzo sobie nie rozwodniłam farby. No ale trudno, słuchajcie, już jest pochlapane. I na tym, kochani, kończymy dzisiejsze spotkanie. Tak wygląda karteczka z tymi chlapaniami. Dobrze, że się zdecydowałam na takie kremowe, a nie białe. Moim zdaniem wygląda to uroczo. Jeszcze ja zastanawiam nad cyrkoniami tutaj, ale nie wiem, może niepotrzebnie w ogóle je dawałam. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają, czy nie. Jeżeli nie, no to może je jakoś oderwę albo zasłonię listkiem, bo sama nie jestem do końca przekonana, czy akurat tutaj pasują. Ogólnie bardzo podoba mi się ten zestaw, ten miks od Asieńki. Także słuchajcie, dziękuję Wam za to, że ze mną byliście. Kończę, bo mały, no niestety nie da popracować. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć!